Hej, zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. Ostatnio zakończyliśmy Zakazany Las i jesteśmy gotowi na Byrgenwerf. Tak, jesteśmy gotowi na Byrgenwerf, czyli miejsce, gdzie tak naprawdę nie powinniśmy dojść. Kościół uzdrowienia tego nie chciał. Tu czeka na nas nowy rodzaj przeciwnika. Jeżeli on nas złapie, to nałoży na nas szał. Byrgenwerf samo w sobie jest dosyć krótkie. Boss też nie jest jakiś wybitnie trudny. I jeżeli nie zrobiliście żadnych questów, czy to z córką Gascoigna, czy z prostytutką, czy z babeczką, tą starszą panią, to jest ostatni możliwy moment, bo jak pokonamy naszego bossa tej lokacji, to cały świat się zmieni i niektóre rzeczy już nie będą dla nas dostępne. Ja sobie tu przyzwę Madarasa, który tak szybko zginął w poprzedniej walce. Ja go tutaj przyzwę, żeby mi pomógł. O, nie widzę, co się dzieje. Zwłaszcza, że czeka na nas tutaj jeden z tropicieli. Nazywa się Yuri. Yuri był lub była raczej. Yuri była szpiegiem Huru. Ona szpiegowała Willema. Czy ty przyjdziesz do mnie? No chodź. Ile można czekać? O. Nakłada na mnie szał. Tak, jak widzieliście, szał jednak, pasek szału mi się zapełnił i straciłam bardzo dużo życia na raz. Przyzwałam Madarasa dlatego, że tam jest Brainsucker. I ten Brainsucker jest trudniejszą wersją tych, których dotąd spotykaliśmy, więc fajnie byłoby mieć po prostu kogoś, kto będzie rozpraszał go dla nas. O, dwóch naraz złapał. I prawie złapał mnie. O, widzicie? Przyzwał ogromnego węża. Jeżeli wygramy pojedynek z nim, gdybyśmy wykonali questline Waltra, to właśnie zdobylibyśmy narzędzie i też moglibyśmy przyzywać tego węża. Jakoś tak według mnie niezbyt przydatne narzędzie. Tu zaraz spadnie na nas dwóch przeciwników, tylko ja chcę zobaczyć, czy tu coś leży. Tamten przeciwnik natomiast występuje w lochach. I po prostu przyda mi się ktoś do pomocy. Okej.
Wiedza Wielkiego to jest pierwszy raz, kiedy pojawia się ten przedmiot. To jest to samo co wiedza Szaleńca tak naprawdę, tylko daje trochę więcej wglądu na raz. Biedne muchy. Nie mają szans z 2 tropicielami. O, środki uspokajające zaczynamy zbierać. To też bardzo ważny przedmiot, bardzo przydatny. Do granicy koszmaru i w sumie koszmaru Menzisa również. Jesteśmy w środku głównej sali Byrgenwerf. Reszta aule zostały przeniesione do koszmaru. Jest teoria co do tej klapy. Według niej właśnie ta klapa prowadziła do lochu. No i zwróćcie uwagę, że pełno jest oczu, bo Willem zbierał oczy. Juli jest na górze, może zaraz do nas przybiegnie. Fajnie, gdyby Madara się uleczył. To jest nowy przedmiot do lochów. Otworzymy sobie te drzwi, żeby mieć większe pole manewru. Juli jest u góry. Zazwyczaj już tutaj biegnie do mnie. Teraz jeszcze nie zwróciła uwagi na mnie. O, słyszę. O, tam jest Juli. Także wszystkie te jak widzicie, ona też używa Eblietas. Nazwijmy to klany. Wszystkie klany siebie nawzajem szpiegowały. Juli szpiegowała Willema dla Białego Kościoła, dla chóru, przepraszam. To można przyzwać znów Henryka do bossa. Może tak zrobimy. Szkoła Menzis szpiegowała dla... tak, szkoła Menzis miała swojego szpiega. Gdzie? Nie, może inaczej. Chór szpiegował wszędzie. Mieli szpiega u Willema, mieli szpiega w szkole Menzis, ale szkoła Menzis, w sensie Jahargul, ale tamten szpieg został schwytany i zabity. I był szpieg w rytuale Menzisa. I go spotkamy. Kiedy księżyc wisi nisko, granice pomiędzy ludźmi a bestiami zostają zatarte. Gdy wielki schodzi, łono zostaje pobłogosławione dzieckiem. To jest jakby przepowiednia i ona się sprawdzi co do naszej prostytutki. Tak. Natomiast Mikolasz, czyli założyciel szkoły Menzis, albo przynajmniej głowa szkoły Menzis, musiał też szpiegować chór, bo nauczył się ich sztuczek, bo to właśnie chór umiał przyzywać Eblietas oraz wysyłać takie gwiazdy jakby. Tylko chór. Oni się tego nauczyli dzięki tego, że zaczęli rozmawiać z jednym z wielkich, czyli z Eblietas.
Ebrietas ich tego nauczyła. I Mikolasz też potrafi przyzywać te moce, używać tych narzędzi. Więc wychodzi na to, że musiał szpiegować, inaczej by się tego nie nauczył. Zaraz sobie przeczytamy o tych przedmiotach. Myślę, że przyzwiemy sobie Henryka, bo czemu nie? Mamy jeszcze jedną notatkę. Pająk strzeże różnych rytuałów, nie odkryje niczego, bo prawdziwe oświecenie nie może zostać ujawnione. Tak, pająk jest naszym następnym bossem. I to on pilnuje, żeby rytuał Menzisa jakby się nie rozwinął. Przeczytajmy nasze znajdźki. Klucz do lunarium przy jeziorze na pierwszym piętrze koledżu Byrgenwerf. W swych ostatnich latach mistrz Willem wielce chwalił sobie ten widok. Siedział w bujanym fotelu i medytował. Ponoć największą tajemnicę pozostawił jezioru. Tak, żeby dotrzeć do bossa, musimy wskoczyć do jeziora. Willema zaraz spotkamy. I dostaliśmy jeszcze jeden. Możemy w sumie to przeczytać. Perłowy ślimak. Jedna z dziwnych form życia mieszkająca w zakamarkach starego labiryntu. Ślimaki są pozostałością powielkich, opuszczonych przez pobratymców. Pusta skorupa widziadła. Pusta, bezkręgowa skorupa, która jest ponoć znakiem wielkiego. Kościół uzdrowienia odkrył wiele rodzajów bezkręgowców, zwanych także widziadłami. Ślub ze skorupów wciąż zawiera tajemną moc i można nim nasączyć broń w celu wzmocnienia. Tak. Idźmy dalej. Tu jest Willem. W Cat-Contencie miał z nami walczyć, miał być naszym bossem. I generalnie on już bardzo bliski jest zamiany w Wielkiego. Widać, że ma takie różne rzeczy na plecach. On ma zakryte oczy, bo uważa, że żeby lepiej było widzieć to, co nierzeczywiste, to trzeba używać swojego wewnętrznego wzroku. Dlatego też używał oczu. I w Cat-Contencie on chciał naszych oczu. Dlatego z nami walczył. Chciał nas zabić i wziąć nasze oczy. Tak. Teraz on się nam do niczego nie przyda. Można go zabić. Tam czeka na nas boss. Wydaje mi się, że mimo wszystko się cofnę i sobie dorobię fiolek i tak dalej, więc widzimy się za chwilę. Dobra, tam czeka nas kolejny boss, Rom. Na niego niestety nie ma cheese'u. Podobno jest słaby na ogień. Dlatego sobie wyekwipowałam ogień. Tych dwóch jest mi potrzebnych po to, żeby oni się zajęli pająkami, które Rom przyzywa. I Rom to tak naprawdę kobieta. Najprawdopodobniej, inaczej istnieje teoria, że to była córka Willema. I Rom bardzo dużo przebywała z Ebrietas, co też zobaczymy, jak dojdziemy do Ebrietas. I w wiosce rybackiej znaleziono ciało Wielkiego i wydarzyło się kilka rzeczy. Po pierwsze, powstał koszmar tropiciela. Dlaczego, to się dowiemy później. Został zrobiony rytuał Menzisa, przez co został wywołany Czerwony Księżyc. Zintensyfikowała się plaga bestii i zszedł najprawdopodobniej Flora na ten świat.
I żeby pokrzyżować szyki szkoły Menzisa, trzeba było zrobić coś, żeby ten rytuał ukryć. I do tego właśnie służyła Rom. Ona została pobłogosławiona przez Kos, kolejnego wielkiego, i została zamieniona w wielką. Kobieta została zamieniona w wielkiego i nie jest to jakaś najwyższa forma przemienienia, bo Rom nie potrafiła się porozumiewać. Jest nazywana tępym pająkiem, ale ukryła ten rytuał Menzisa, wykonała iluzję. Jak ją pokonamy, to iluzja zostanie rozwiana. Zwróćcie uwagę na muzykę, na to, że w oście występuje szept kobiety. Kobieta coś mówi i najprawdopodobniej można byłoby to właśnie powiązać z Romową, czyli z tą kobietą, która stała się wielkim. Może to jej szept. To zaczynamy. Tak, i Rom jako... A gdzie drugi? Madara. Rom jako drugi wielki nie będzie nas atakował, póki my nie zaczniemy walki. Jej ciało krwawi różnie. Tył krwawi... To źle się zaczęło. Tył krwawi normalną krwią, a przód krwawi krwią wielkich, czyli taką białą.
tak, to się udało za drugim razem, nawet Henryk przeżył trochę szok i niedowierzanie. I teraz tak, Ron był tutaj po to, żeby ukryć Krwawy Księżyc, ale również po to, żeby ukryć świadomość królowej Jarnam. I gdzieś ona jest. Powinniśmy ją usłyszeć. O tam. Teraz trafimy, o ile dobrze pamiętam, do Jahargul już odmienionego i trudniejszego przez to, że będą przyzywani tutaj ludzie. Tak, teraz będziemy widzieć już Amydale. I te drzwi się otworzyły, czyli te drzwi, które prowadzą do Jahargul. Przebiegnijmy, ona w dalszym ciągu mogłaby nas złapać. I będziemy teraz cały czas słyszeć płacz Menzisa. O, słyszycie dzwonek? To znaczy, że gdzieś tu jest dzwonniczka i ona przyzywa tych ludzi i będzie ich przyzywała. Oni będą tak długo się pojawiać, aż nie zabijemy dzwonniczki. Także jest to bardzo irytujący przeciwnik. No dobrze, w następnym odcinku zrobimy całe Jahargul, tak myślę. Patrzcie, jak to jest Krwawy Księżyc, tak wygląda. Teraz świat, a Amydale są wszędzie tam, gdzie był jakiś kult, czyli najczęściej na kościołach. I nie słychać już tej muzyki, bagmenów też już nie ma. Także tak, zapraszam Was do kolejnego odcinka. Łączmy się z ciekawostkami, teoriami i do zobaczenia. Pa, pa!